W tym roku w ramach Jarmarku Jagiellońskiego odbywa się letnia szkoła pszczelarstwa. Myślę, że to jest taka wyjątkowa okazja, wyjątkowy moment, żeby spotkać różne przejawy, różne formy zainteresowania pszczołą i hodowaniem tego pożytecznego owada. Dlaczego jest to ciekawe? Oprócz takich standardowych form jak hodowla pszczół w ulu ramowym, sprzedaż miodu, innych pochodnych produktów pszczelich, mamy tutaj też grupy warsztatowiczów, które uczestniczą w kilku warsztatach, z których to niemal każdy prezentuje dawne formy hodowli pszczół, ale też prezentuje pewien sposób myślenia o hodowaniu pszczół. Jednym z warsztatów jest może mniej techniczny warsztat, przetwarzanie produktów pszczelich. Uczestnicy warsztatów mają okazję doświadczyć wiedzy przekazanej przez specjalistkę bardzo wysokiej klasy, jedną z właśnie najlepszych osób, które w naszym kraju mają wiedzę odnośnie działania produktów pszczelich i jego bezpiecznego przetwarzania po to, żeby móc leczyć się na przykład. Czyli prowadzone są warsztaty z robienia maści woskowej, z robienia słodyczy miodowych, jak sezamki na przykład, używania kitu pszczelego w postaci czy to roztworu propolisowego, czy też wspomnianej wcześniej maści. Mają uczestnicy możliwość poznać receptury i bezpośrednio wykonać te produkty. Kolejnym warsztatem jest plecienie kuszek, czyli uli słomianych, które mają postać właśnie takiego kosza. To na pewno ktoś, kto oglądał dawne ryciny, czy też czarno-białe filmy pokazujące pszczelarstwo, na pewno widział te kosze słomiane i pszczoły hodowano niegdyś właśnie bardzo powszechnie w taki sposób. Dzisiaj uczestnicy warsztatów mają okazję ten kosz zrobić własnoręcznie, posmakować, na czym polega ta praca i przy okazji nauczyć się czegoś, jakiejś praktycznej czy manualnej czynności. Wzięłam udział w letniej szkole pszczelarstwa i w ramach tej letniej szkoły pszczelarstwa wzięłam udział w warsztatach robienia kuszek, które prowadził pan Mikołaj z Hajnówki. Jestem bardzo zadowolona z tych warsztatów. Wydaje mi się, że nawet gdybym nie robiła tych kuszek w przyszłości, to podejrzewam, że będę mogła robić coś podobnego, tak jak pan Mikołaj. Robione są też ule TBH, ule snozowe. Chodzi tu o ule, które nie mają ramki, mają tylko listwę, czyli snozę, od której pszczoły w naturalny sposób zaciągają plaster. On się kształtuje później zgodnie z tym, jak jest zbudowany ul. W tym przypadku ma to formę takich niewielkich korytek i tak ten plaster później niemal trójkątnie się kończy i taka jest jego forma. Możemy oczywiście, tak jak w ulu ramowym, przeglądać, rozbierać gniazdo, czyli już nie jest to kuszka, gdzie nie mamy możliwości poruszania plastrami, natomiast tutaj w ulu TBH możemy wyjmować, możemy kontrolować procesy życiowe, możemy wymieniać matkę itd. Ciekawym warsztatem jest też warsztat bartniczy. Grupa miłośników, pasjonatów i też czynnych pszczelarzy, czynnych bartników przyjechała z okolic, z Augustowej, z okolic, mając duże doświadczenie w robieniu kłód bartnych, chociażby z Puszczy Nalibockiej, właśnie na Białorusi, ale tutaj także właśnie z Augustowa. Ci panowie pokazują, jak się te kłody działo dawniej, czyli jak się drążyło, jakimi narzędziami. Mamy tutaj stanowisko ze ściętymi pniami sosnowymi i każdy z uczestników ma za zadanie tą kłodę wydziać, wykończyć ją. No i później ciekawym też elementem naszych warsztatów jest to, że wszystkie te formy, które uczestnicy wykonają, są przez nich zabierane. Tu w przypadku jeszcze kłody bartnej mamy taką ciekawostkę, że w niedzielę będziemy tą kłodę wciągać, ona będzie umieszczana na jednym z drzew. Nieskromnie mogę powiedzieć, że sporo wiem o bartnictwie i o tradycjach pszczelarskich.
Jak wielu kolegów moich i koleżanek biorących udział w tych warsztatach, po prostu traktuję wszystkich uczestników warsztatów jako takich pozytywnie zakręconych w jakimś punkcie. Także to moje zakręcenie wynika z zainteresowań pszczołami, życiem pszczół. No i zapragnąłem mieć po prostu kłodę bartną w swojej malutkiej pasiece. Wiele się ostatnio mówi o pszczołach i o owadach zapylających i można byłoby sobie wyobrazić, że już tyle tego jest w mediach dookoła nas, że wszyscy wiemy, jak są pożyteczne i właściwie temat zamknięty. Ale to nieprawda. A faktem jest, że pszczołom dzieje się coraz gorzej, nie tylko pszczołom, wszystkim owadom, a nasza egzystencja od życia owadów jest uzależniona w stopniu, który powoduje, że jeśli spełnią się najczarniejsze scenariusze i faktycznie będziemy tracić światową populację owadów w tempie 2,5% na rok, produkcja żywności i świat, jakim znamy, się po prostu załamie. Mogłoby się wydawać, że pszczoły, czy miodne, czy dziko żyjące, są tak malutkimi owadami, tak nieznaczącymi, że właściwie poradzimy sobie bez nich. Przecież mamy takie nowoczesne rolnictwo i takie świetne metody. Ale to jest po prostu bardzo błędny pogląd. Bez pszczół tracimy darmową, niesamowitą pracę, która na planecie Ziemia jest od ponad 130 milionów lat. Rośliny i owady mają ze sobą bardzo bliskie związki. Nie poradzimy sobie, nawet jeżeli wyprodukujemy miliardy maleńkich robocików, z tym, żeby kiedykolwiek zastąpić pracę owadów zapylających. Także bardzo się cieszę, że tutaj na jarmarku, na festiwalu w Lublinie jest niezwykła impreza poświęcona właśnie temu, jak pszczoły, jak człowiek współpracowały w kulturze, ale także jak współpracują w naturze.